Ok, teraz robimy mocny craft, ponieważ będziemy craftowali Wanda pod Chaos. Widz mnie zapytał ostatnio pod filmem, czy będzie Wand pod Chaos. Specjalnie dla Ciebie zrobimy nawet takiego porządnego. Kupię bazę z 2 soketami item level 8.1. Możecie kupić też bazę z 1 soketem item level 8.1. Będzie dużo tańsza, aczkolwiek my idziemy na grubo, craftujemy porządnego Wanda. Jeszcze na koniec pewnie go skraptujemy albo sanctifyujemy, także będzie ciekawy content. Zapraszam do oglądania. Idziemy kupić najtańszą bazę. Najtańsza w tej chwili to 55 divine'ów. Nie wiem, czy nie przepłacam. Raczej nie, bo jak skraftuję tego Wanda takiego jak chcę, to będzie on naprawdę dużo warty, ale no tutaj będziemy dużo ryzykowali tym craftem, ponieważ mam właśnie zamiar jeszcze na koniec tego Wanda potraktować najprawdopodobniej sanctifyem. I teraz tak, mamy bazę z plus 5 do Chaos Spell Skilli i jakimś randomowym prefixem. Prefiks akurat nie jest w tym momencie tutaj ważny. I pierwsze, co teraz będziemy chcieli zrobić na tym Wandzie, to dodać tutaj Greater Essence of Alacrity, który da nam cast speed po prostu na tego Wanda. Jak widzicie, upgrade'uje on niebieski item do rzadkiego itemu, dając gwarantowany modyfikator. Na Wandzie jest to właśnie cast speed, dlatego używamy, dodajemy sobie cast speeda tier 3, ale to nic, to i tak jest bardzo dobry modyfikator. W takim połączeniu, co my zrobimy, to będzie naprawdę całkiem spoko. A żeby to zrobić inaczej, żeby taki cast speed na przykład mieć tutaj tier 1, to w ogóle są kosmiczne liczby, także to sobie odpuśćcie raczej. No i teraz musimy zrobić ostatni ze sufiksów i ostatni sufiks, jaki będziemy wbijali do tego Wanda, będzie też gwarantowanym sufiksem. Użyjemy tutaj Perfect Essence of Alacrity. Musimy jeszcze wziąć tutaj Omen of Sinistral Crystallization. Dlaczego? Ten Omen zagwarantuje, że ściągniemy ten prefiks, którego nie chcemy właśnie w tym Wandzie, a ta esencja właśnie ściągnie ten prefiks i da nam Mana Cost Efficiency. To jest bardzo pożądany modyfikator na Wandach. Ludzie zazwyczaj na tych kresowych Wandach tego modyfikatora szukają, także oczywiście używamy to tutaj, ściągamy ten niechciany mod i mamy Mana Cost Efficiency. Całkiem nieźle nam się porolowało, maksymalny roll efficiency i prawie maksymalny cast speeda. Prawdopodobnie będziemy to jeszcze i tak na koniec divinować. Zobaczymy oczywiście, jak siądzie reszta modyfikatorów. Teraz będziemy musieli właśnie zająć się prefiksami. Zanim przejdziemy do prefiksów, to w ogóle, żebyście zrozumieli, z czym teraz mamy do czynienia. Plus 5 do Chaos Skilli ma Chaos Caster, tak? Tagi. Jeśli chodzi o cast speed, to ma Castery Speed. I oprócz tego mamy jeszcze mana, tak? Bo mamy tutaj, zobaczcie, Mana Cost Efficiency ma mana. Czyli jeśli chodzi o prefiksy, możemy trafić tylko spell damage łączony z maną, ale możemy też niestety trafić maksimum manę. I teraz co zrobić, żeby homogenizingiem sobie wykluczyć tą manę? Musimy dodać Desecration i znaleźć właśnie Desecration na manę, żeby zablokować to, żebyśmy dodali gwarantowany spell damage i spell damage z maną, a następnie ten Desecration na manę później usuniemy Omen of Lightem i będziemy szukać Chaos Damage'u, ponieważ Chaos Damage będzie tutaj też bardzo fajny w tym Wandzie. Oczywiście będziemy chcieli trafić, tier 1, tier 2, tak? Najlepiej tier 1 oczywiście. Także, mamy nadzieję, że też tutaj wejdą nam tier 1, jeśli chodzi o te procentowe spell damage. Oczywiście ten procentowy spell damage może wejść od tier 3 do tier 1, jeśli chodzi o ten lepszy, i tier 2 lub tier 1, jeśli chodzi o ten łączony. No i wrzucamy tutaj Jawbona oczywiście. Jawbonem dodajemy prefiks, mamy dodane, używamy Abyssal Echoes i idziemy do studni szukać tej many. Musi nam się ta mana trafić, mam nadzieję, że się trafi za pierwszym razem, bylibyśmy bardzo unlucky, gdyby się nie trafiło. Zobaczmy, tak, już mamy od razu manę na dzień dobry, także blokujemy ją sobie oczywiście tutaj. No i teraz będzie taki tricky part. Jako że ja krawcę bardzo drogiego Wanda, to jeśli nie trafię tier 1, to raczej będę to aniulował i powtarzał te kroki. Także tutaj już możemy stracić rewoluty, ale jak widzieliście, 55 divine'ów daliśmy za samą bazę, także chcemy tutaj jak najlepiej damy radę podziałać. Teraz bierzemy oczywiście Homogenizing Omena. Musimy jeszcze wziąć Greater Exaltation, ponieważ on nam zagwarantuje, że dodamy 2 modyfikatory, a nie 1. Kolejnym Perfect Exaltem, no i oczywiście Perfect Exalted Orb. Omena na prefiksy nie musimy używać, ponieważ mamy wolne tylko 2 prefiksy, także na pewno nam je doda. No i Homogenizing Greater Exaltation, wrzucamy Perfect Exalta. Możemy dostać tylko i wyłącznie właśnie te 2 spell damage. Pytanie, jakie to będą tiry? Uwaga! Niestety dostaliśmy tier 2, tier 3, czyli najgorzej jak mogliśmy dostać. No niestety unlucky. Będziemy teraz w takim razie musieli to usunąć. Oczywiście moglibyśmy też to w tym momencie sprzedać, ale nie chcemy tego sprzedawać, raczej to usuwamy. Także pierwsze co, to usuwamy tutaj tego Desecrate'a oczywiście.
Mamy go usuniętego. Następnie kupujemy omen na usunięcie prefiksu. Jak widzicie, są one naprawdę drogie. Dobra, damy 11 za 2. Będziemy mieli 2 już na przyszłość. I teraz tak, no usuwamy sobie właśnie jeden z prefiksów. Pyk. Dobra, usunął się i ostatni zrobimy takim innym trikiem. Na ostatni prefiks kupimy Sinister Crystallization, który zagwarantuje, że esencja usunie prefiks, a następnie wrzucimy Essence of the Abyss, ponieważ on sprawi, że usuniemy prefiks i doda się mark. I dodał nam się Mark of the Abyssal Lord, który nam zagwarantuje to, że następny Desecration, jaki tutaj wsadzimy, będzie oczywiście zastąpione, znaczy zastąpi tego moda. Także jak widzicie, mamy znowu analogiczną sytuację. Oczywiście bierzemy sobie Abyssal Echoes. Wiecie, dzięki temu zaoszczędziliśmy tak naprawdę jednego Sinister Annulmenta, który jest drogi, tak? Zrobiliśmy tanim kosztem, wywaliliśmy jeden z prefiksów, także opłacało się to, tym bardziej, że i tak w tym przypadku musimy tego Desecrate'a tutaj wrzucić, także myślę, że fajnie to rozkminiłem. Troszeczkę oszczędności zawsze się przyda. Używamy Abyssal Echoes i revealujemy. Trzeba znaleźć manę. Mana się trafiła, super. Bierzemy tą manę. Musimy powtórzyć krok z homogenizingiem, z Greater Exaltation, no i z Perfect Exaltem. Także kupmy sobie po raz kolejny homogenizingi. Kupimy sobie 2 homogenizingi. Greatery mamy. Greater. Weźmy sobie te greaterki, na razie jednego, bo jak się nie uda, to będziemy musieli tak powtórzyć te wszystkie poprzednie kroki. Dobra, kupiły się, no kupiliśmy 3, to nie szkodzi. Mamy znowu homogenizing, mamy oczywiście naszego Greater Exaltation, no i wrzucamy Perfect Exalta, no modlimy się, żeby dało 2 razy tier 1. Uwaga! Niestety tier 3, tier 2, także no mamy pecha. Mamy niestety pecha. No i co? No musimy znowu po prostu Omen of Light, tak? Annulmencik, usuwamy Desecrate'a. Następnie musimy znowu usunąć jednego z prefiksów z użyciem Omena, a następnie po raz kolejny musimy sobie tutaj zagwarantować usunięcie prefiksu naszym Sinister Crystallization. Usuwamy prefiks, dodajemy marka. No i po raz kolejny Jawbone, pyk. Mamy dodany Desecrate. Idziemy do studni z Abyssal Echoes, oczywiście na dodatkowe przelosowanie, bo nie zawsze ta mana się trafi. Też nie chcemy później lighta na to waste'ować. Reveal. Nie trafiła się mana. Rolujemy. Trafiła się mana. Confirm. Mamy manę. Bierzemy Homogenizing. Dodajemy Perfect Exalta. Weszło nam tier 1, tier 2. Całkiem nas to zadowala, ale spróbujemy teraz jeszcze zrobić jeden trik, ponieważ użyjemy Fracturing Orba. Jeśli wejdzie nam na ten tier 1 spell damage, to ten tier 2 jeszcze wywalimy. Uwaga, zobaczmy, czy się uda. Mana Cost Efficiency się sfrakturowało. To nic. Trudno. I teraz tak. Wydaje mi się, że zadowala mnie tutaj ten tier 2, ponieważ najważniejsze jest to, że tier 1 wszedł ten większy. Ten łączony może zostać tier 2. Jest to całkiem spoko. Nie będziemy w to więcej inwestowali. Teraz musimy wziąć Omen of Light, usunąć sobie tą manę i oczywiście wylosować Chaos Damage. No, niekoniecznie musi to być takie łatwe. Także bierzemy Jawbona, bierzemy Abyssal Echoes, wrzucamy naszego Jawbona, oczywiście doda się prefiks, bo tylko to się może wydarzyć. No i idziemy do studni i modlimy się, że dostaniemy Chaos Damage. Najlepiej tier 1 oczywiście, tak? Także revealujemy. No niestety, z tego nic nas nie zadowala. Tutaj ta extra damage no, na tych chaosowych wandach, tego nie chcemy, także przelosowujemy. Znowu się nie trafiło, bierzemy cokolwiek tak naprawdę i musimy po raz kolejny użyć Omen of Light. Ja już ich nie mam, także sobie na szybko kupimy. Dobra, mamy kolejne próby, także usuwamy znowu ten extra fire damage, dodajemy Jawbona, oczywiście zaznaczamy Abyssal Echoes, no i revealujemy po raz kolejny. Mana się trafiła, Magnitude, no nic nas tu nie zadowala, szukamy tylko i wyłącznie tutaj Chaosa. Niestety nie trafił się, także bierzemy cokolwiek. Po raz kolejny Omen of Light, usuwamy to, wrzucamy Jawbona, zaznaczamy Abyssal Echoes. Mamy kolejną próbę, revealujemy. Nie trafił się Chaos Damage. Nie trafił się Chaos Damage. No widzicie, tutaj na tym można oczywiście troszkę stracić waluty. Wiecie jak to jest z RNG, ma to też mały weight, także no niekoniecznie musi szybko wejść, ale oczywiście już mamy naprawdę dobry wand. Nie, teraz tylko wbijemy ten Chaos Damage i będzie super. I oczywiście revealujemy. Nie trafił się Chaos Damage.
refresh, nie trafił się Chaos Damage, mamy ultra pecha, także po raz kolejny Omen of Light, usuwamy naszego Desecrate'a, dodajemy Jawbona, bierzemy Abyssal Echoes, reveal, niestety nie mamy Chaos Damage'u, kolejny roll, nie mamy, Abyssal Echoes, revealujemy, nie trafiło się, refresh, nie trafiło się. No, traf się w końcu Chaos Damage'u. Jest Chaos Damage. Mamy Chaos Damage, bierzemy. Co prawda jest to Chaos Damage Tier 4, ale no niestety nie udało nam się trafić lepszego. Nie będziemy na to więcej tracili, bo dużo na to straciłem. A jeszcze na koniec będziemy ryzykować właśnie Sanctify'em. Może ten Sanctify odda i mocno też zwiększy ten Chaos Damage. Oczywiście też fajnie jakby levele Chaos Skilli zwiększył, ale no tutaj może być różnie. Także jak widzicie, kończymy z takim wondem. Wrzucimy sobie tutaj jeszcze Quality, bo czemu nie? Divinujemy. Także chcemy tutaj wbić jak najwyższy Spell Damage, jak najwyższy Chaos Damage. No zobaczmy, co nam się tutaj uda zrobić. 154, czyli Spell Damage się podniósł. Chaos Damage spadł i Cast Speed jest max. Czy chcemy to klikać dalej tak naprawdę? Myślę, że tak. Myślę, że klikamy. 160, Cast Speed niestety mniejszy, Chaos Damage mniejszy. Jeszcze próbujemy. Ładujemy w to all in, także lecimy dalej. 157, 26, 73. Lecimy dalej. 156 spell damage'u, to nie jest źle. I 71 chaos. Myślę, że tutaj przystaniemy na tym. No i co? Będziemy sanctifyować ten przedmiot. My najpierw poczynimy ostatni krok w tym wondzie, czyli wrzucimy sobie tutaj Sanctify'a, no i niestety tutaj nasz wond może się zepsuć. I widzicie, tutaj troszkę mniejsze co prawda procenty od nas, ale jest taki 1 za 200, tak? On ma jeszcze plus 2 do wszystkich spell skilli wrzucone, czyli wydał na te runki tam z 50 parę divine'ów, to można od tego odjąć, czyli myślę, że takie, no na pewno ponad 100 divine'ów ten wond jest wart, także raczej jesteśmy tutaj na 0, może na lekki plus z tym craftem, aczkolwiek mieliśmy pecha też z tym Omen of Lightem, nie siadł nam też tier 1 tutaj spell damage, także troszkę się nie do końca udało, ale oczywiście no robimy ostatni krok, czyli będziemy sanctifyować ten przedmiot. No i tutaj już mogą się różne rzeczy zadziać, nie? Tak naprawdę, no. Mam nadzieję, że ten Sanctify nam się tutaj uda jak najlepszy wrzucić. Kupił się Omen of Sanctification, także długo nie czekamy. Bierzemy, wyślemy sobie na lokal, żeby mieć porównanie. No i co? Pewnimy się. Wszystko jest ładnie podivinowane, wszystko jest tak jak chcieliśmy, także sanctifyujemy przedmiot. Poszło plus 6 skilli, Chaos Damage odrobinę spadł, Cast Speed jest ładny, Spell Damage jest ładny. Guys, zrobiliśmy właśnie wonda plus 6 z 2 socketami. Nie ma raczej takiego na rynku, zobaczmy czy jest. Jest za 3 mirrory taki wand, jak widzicie, także zrobiliśmy chorego wanda, ja pierdzielę. No, także jak widzicie mamy naprawdę fajny wand, bo zobaczcie, mamy dwie dziury, tak? Możemy sobie tutaj wsadzić, zobaczcie, 2 runki na spell damage. Znaczy, możemy to tutaj sobie wsadzić 2 runki na plus 1 do all spell skilli. One kosztują po 26 divów sztuka najtaniej, czyli 52 divany płacimy i mamy wanda plus 8 do spell skilli chaosowych, bo tutaj daje plus 6 do chaos spell skill, a to daje do all. Także wand plus 8, naprawdę potężny. Jeśli chodzi o takie wandy na rynku, w tej chwili jest jeden taki wand za 3 mirrory wystawione. Nie wiem, czy on jest tyle wart. No jak widzicie, 3 dni gościowi wisi za 3 mirrory. Raczej to nie jest też mirror service, bo jest on na Instabaju za 3 mirrory wystawione, także to raczej nie jest wand do mirror serwisowania. Także wydaje mi się, że no mój wand na pewno jest coś wart. Nie wiem, czy jakiegoś mirrora może nie jest warty. Ciężko mi powiedzieć, musiałbym zrobić większy research, a już jest 3 w nocy, jak to dla was nagrywam. Także zaraz idę to zmontować. Jak chcecie, to możemy się zabawić. Możecie w komentarzach spróbować wycenić mi tego wanda. Zobaczymy, czy i ewentualnie później wam napiszę, za ile się sprzedał. Zrobimy za taki mały quizik. Zobaczymy, kto trafi dobrze w cenę. Wydaje mi się, że jest drogi. Jest to na pewno drogi wand, bo zobaczcie. Sama próba Sanctify'a, jakbyśmy chcieli sobie taki wand kupić, damy 90% i zbijemy do 5, prawda? Zobaczcie, taki niesanctifyowany, najtańszy to jest 100 divine'ów i to ze słabszymi rolkami, prawda? Bo to jest P2, P2, my mamy P1, P2.
jeśli chodzi o prefiksy. Także 100 divine'ów za klik Sanctify, który może zepsuć Wanda, nie? Czyli to jest jednak ryzyko. Często takie przedmioty schodzą za tyle, co ktoś jest w stanie za nie zapłacić, ale pokazałem wam, ostatnio właśnie widz się pytał pod filmem, czy pokażę jak skrafciłbym Chaos Wanda, to zrobiłbym to właśnie w ten sposób. Oczywiście możecie zrobić ten sam craft, tylko użyć Wanda z jednym socketem, będzie to dużo tańsze, jeśli chodzi o samą bazę i też wtedy możemy na przykład pójść w to, co już da od razu, czyli nie tier 2, tier 1, a na przykład tier 3, tier 2, tak jak dało i będziemy mieli troszkę co prawda tańszego Wanda, ale nadal porządnego Wanda i dużo taniej nam to wyjdzie niż kupić raczej gotowca, także ja jestem zadowolony, weszło plus 6, w końcu jakieś szczęście, bo ostatnio krapty mi nie siadały, a tutaj Sanctify wszedł naprawdę przedni. Myślę, że nie wrzucam tutaj run na spellskille, wystawię go tak jak jest, jeszcze nie wiem za ile, ponieważ no, runy kosztują 50 divine'ów, jak je tutaj wsadzę, to będę miał zamrożone 50 divine'ów niepotrzebnie. Wystawiam tego Wanda tak jak jest, ktoś jak sobie kupi, to te runki sobie dokupi i wsadzi oczywiście do środka. Dzięki za obejrzenie, jak wam się spodobało, to zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla statystyk. Każdy subek też mile widziany, pomaga mi to w rozwoju mojego kanału. Słyszymy się w następnych materiałach i na streamkach oczywiście. Siema.